Witajcie na kanale Waterjet Support. Bohaterem dzisiejszego odcinka jest nasza hydropiaskarka Sandbot, która pomoże w realizacji zadania dla znanej osobowości internetowej, którą jest kapitan przyczepa. Po co nam Sandbot? Po co nam zwyżka? Bo tak, mamy 300 metrów ściany do pokonania. Do tego trzeba będzie ją czasami też podspawać, bo podejrzewam, że ta maszyna może mieć taką siłę, że po prostu będzie przewrywać na wylot, bo brama ma 102 lata. No i tyle, no co ja mam powiedzieć. Mam nadzieję, że Sandbot pomoże mi przyspieszyć pracę, na przykład chociażby 5-krotnie, jakbym to robił czymkolwiek innym. Nie wiem jak, bo i tak tego nie policzę, ale mam głupią nadzieję, że w 2-3 dni te 300 metrów opitolimy, a może i w jeden, ale czy ja to wiem? Ja nie wiem. Zresztą, nie ma co gadać, po prostu musimy to sprawdzić i zobaczymy, jak szybko to po prostu będzie szło, tak po prostu na chłopski rozum, nawet bez użycia jakichkolwiek jednostek, tylko fizycznie będzie widać, jak szybciej nam to idzie, bo my kawałki bramy już robiliśmy, ręcznie próbowaliśmy, różnymi tarczami lamelkowymi, włosami murzyna i innymi rzeczami i to po prostu szło mega słabo i bardzo dużo przede wszystkim materiału nam tego ściernego jakby zużywało, więc mam nadzieję, to tylko tyle, a co będzie? Są gorsze i lepsze elementy, są miejsca, gdzie to odpada same i mam nadzieję, że to będzie szło ostro, ale są miejsca, gdzie farba naprawdę dobrze się trzyma. Aha, to tak to wygląda. Więc może być, że tu będzie szybko, a tu na przykład trzeba będzie trochę więcej tego czasu poświęcić. Nie wiem. I co? I teraz w prawo, w lewo, na drzewo? Brawo. O, ty, skoczyło, dobra. I tak lekki jak jest luz, jest okej, tak? No, chłopaki podążają według instrukcji. Jakiej instrukcji? Nie ma żadnej instrukcji. Intuicji. To jest na logikę, na męską logikę. Panowie, zapraszam na Sandbotowego YouTube'a, tam jest instrukcja. Nie pasuje. No nie idzie. To może w drugą stronę. Jak nie od przodu, to od tyłu wtedy, nie? O, dobrze. Tak. I kręć. Nie. Dobrze. A to nie powiedz do końca. Jeszcze dalej? Nie, jest okej. Bo tam też szły tak dalej trochę, no. No i tu się nie da pomylić. Enter. Tam, męskie, żeńskie wejście, więc no nie da się podejść. Kapitan próbował odpalić maszynę bez doświadczenia i instrukcji, lecz kupując naszą maszynę otrzymujecie pełne szkolenie z zakresu użytkowania. Dostajecie również instrukcję w postaci wirtualnej oraz wdrukowaną. Nie zapominajmy, że powstał również film na naszym kanale YouTube, gdzie również krok po kroku jest wszystko wyjaśnione i pokazane. Dla porównania, oto strój wymagany do piaskowania na sucho. Chłopaki heheszki chcą przekazać jakąś informację. Ale się trochę tutaj spray nam zaciął, nie? Ale chcieliśmy napisać, że Jet System jest the best. Ale chyba nam się już spray kończy, także te the best to tak w myślach, nie? Ale wiadomo. No dobra, start. Aby móc mniej więcej określić wydajność hydropiaskowania tego konkretnego zlecenia, zmierzyliśmy czas czyszczenia jednego prostokąta, aby mniej więcej wyobrazić sobie potrzebny czas na wykonanie roboty. Czas to około 5,5 minuty. Materiałem ściernym w tym przypadku był po prostu zwykły przesiany piasek kwarcowy. W przeciwieństwie do piaskowania na sucho, nie trzeba dbać o to, aby magazynować ścierniwo w suchym miejscu. Również pogoda podczas pracy na zewnątrz nie gra roli, kiedy na przykład goni nas termin realizacji. Karol, jakie są twoje pierwsze wrażenia? Jak się piaskuje? Jak czujesz to zrywanie materiału? Idzie robota? Czuję to z całym sobą, po prostu wewnętrznie, po prostu tworzę jedność razem z tym urządzeniem. On jest tak kompatybilny, wiesz, nie? To jest przedłużeniem mojego po prostu ciała, wiesz, to jest taka trzecia ręka i zajebiście idzie, nie? Jeśli można tak powiedzieć. No super, nie ma to jak artysta wypowiadający się na temat maszyny. Tak jest. Technologia hydropiaskowania w porównaniu do suchego piaskowania zużywa 40% mniej ścierniwa. Co za tym idzie, mniejsze koszta ścierniwa, mniejsze koszta utylizacji odpadów po procesie czyszczenia oraz oczywiście mniej sprzątania. Co do samego procesu czyszczenia, nie powstaje efekt burzy piaskowej. Ty tam u kapitana takie fajne dowcipy puszczasz. Powiedz coś tutaj. Jakiś dowcip masz? Jak zatopić łódź pod wodą pełną blondynek? Zapukać do drzwi. Okej, a teraz przyszedł czas, aby kapitan podsumował. Jak się pracowało? Jakie wrażenia? Czy jesteś zadowolony z rezultatów? Czy były jakieś przeszkody? No, jak byś ocenił
To znaczy tak, jest jedna rzecz. Przede wszystkim trzeba go się nauczyć, czyli trzeba go poznać, trzeba dokładnie zrozumieć ten algorytm, jak się wrzuca piasek, tamto, jak wszystko po kolei ma iść. I w momencie, kiedy człowiek ogarnie, to wtedy już idzie. W sensie, że bardzo ważne jest na pewno właśnie te szkolenie, co nie? W pierwszej opcji, żeby po prostu ktoś przyjechał i dobrze wytłumaczył, razem to pchnąć przede wszystkim, to jest najważniejsze. Jak już się wie, jak wszystko działa i gdzie, co, jak, w jakiej kolejności, które tam przełączyć i włączyć, ale też z Bartkiem gadałem, żeby zrobić taką tabliczkę, taką naklejkę na Sandbota. Mam nadzieję, że to zrobicie, bo nawet jeżeli Bartek to wytłumaczy, to potem czasami można coś zapomnieć. A gdyby ta naklejka była naklejona w punktach 1, 2, 3, 4, 5 i na Sandbocie naklejona, można by podejść, bo też ktoś tam mówił, że Bartek powiedział, że można na telefonie sprawdzić w PDF-ie, no ale jak będąc uwalonym w piasku, wiecie, i tego masz to sprawdzić. Więc jakby to była naklejka na Sandbocie, to by ułatwiło. Przy czym jak już się nim się zacznie robić, no to już nie ma problemu, no bo już człowiek pamięta po kolei wszystko co robić, ale myślę, że naklejka na Sandbocie, tego najbardziej oczekuję. Jak już działa, to idzie już jak burza, co nie? To się pracuje, tylko trzeba dorzucać piasek, dorzucać wszystko, być dobrze przygotowanym przede wszystkim. Czyli mieć zapas wody, zapas piasku, zapas wszystkiego. Jak już jest się gotowym do pracy i wtedy się jedzie do przodu, no to działa. Prędkość pracy, jak uważasz? Szybko się piaskowało? Szybko robota szła, czy... No nie ma czegoś jak szybko czy wolno, to trzeba odnieść do czegoś, co nie? Ale wyszło, że pamiętam, czekaj, to było 300, że da się robić na godzinę 10 metrów kwadratowych, tylko że w tym się liczy przygotowanie piasku, przygotowanie, no bo przygotowanie całej maszyny, napełnienie, zrobienie i wszystkiego, bo jakby tak tylko stać i psikać, to pewnie tych metrów by wyszło na przykład, nie wiem, 25. No ale się nie da, no bo trzeba się zatrzymać, trzeba to uzupełnić, trzeba coś tam. No i średnio wychodziło 10 metrów kwadratowych na godzinę, dobrze mówię, jakoś takoś. Ale jak porównywałem właśnie z piaskowaniem na sucho, to prędkość jest podobna. W sensie, że to się pokrywa. Jak się pyta jakieś firmy czy czegokolwiek, to ta prędkość jest taka sama. Więc tutaj tak samo dobrze to działa, no ale przede wszystkim można z tego korzystać, no bo jest to wersja z wodą, co nie? W ten sposób. No, legalnie, według Legalnie. prawa No, to jest ta też różnica. ale trzeba poznać jakby tą maszynę, to jest najważniejsze. Nie da się wziąć i robić. Trzeba ją poznać, zrozumieć, a wtedy już idziesz jakby szybkością. A kosztowo jakby tak odnieść to do kosztów. Tylko ja nie wiem jak porównać do czego, bo nie wiem jaki byłby inny koszt. Jakbyś zlecał to No. firmie, Ojeju, Czy- to... a w porównaniu jakbyś miał kupić maszynę i zrobić to sam, czy byś zaoszczędził na tym? Mnie to wyszło, nie pamiętam, trzeba by to policzyć. Tak, ale wyszło na oko, że tam nie wiem, gdzie z 15 koła mnie to wyszło, a za usługę bym zapłacił 40. Więc nawet jakbym kupił Sandbota, to bym wyszedł na zero po pierwszej większej robocie jakby. Ale no to trzeba by policzyć dokładnie, już nie pamiętam, musiałbym to dokładnie zliczyć, no. Czyli co? Czyli jest ok? Znaczy, może inaczej, tak w ogóle nie ma innego wyboru, tak? No bo fizycznie musisz użyć tej wersji na mokro, a na sucho nie jesteś w ogóle w stanie tego wszystkiego spełnić. Lepiej byłoby robić nielegalnie na sucho, no ale tak się nie da. No to super. Dzięki za te informacje. Na końcu zrobimy tabelę po prostu porównawczą, jakieś koszty, żeby tutaj można byłoby coś Tak, ale odnieść się od czegoś. próbowaliśmy ręcznie, żeby nie było i używaliśmy tarcz ściernych, diamentowych, niediamentowych, ukośnych, jakichś elastycznych, na kątówkach, na wiertarkach, próbowaliśmy wszystko. Czy jest jakakolwiek metoda, żeby jakby żeby nie użyć tego Sandbota, co nie? W sensie, bo prościej jest go nie mieć piasku, nie mieć kompresora, nie mieć tego Sandbota, tylko po prostu jakąś inną metodą to zrobić. I próbowaliśmy, uwierz mi, wszystko. Nie wiem, ile naście różnych technik ściernych próbowaliśmy, no i nie ma innej drogi. Trzeba fizycznie to wypiaskować. Po prostu, no nie ma, no zajęłoby to po prostu tak długo, że i tak by wyszło drożej ostatecznie. Albo tam to już by wszystko zerdzewiało, zanim byśmy skończyli, przy tak dużej powierzchni. Czyli do takiego typu robót Sandbot przede wszystkim. No dużych przede wszystkim, no bo małe to wiadomo, tam 2 dni poświęcisz, robisz 3 metry kwadratowe i tam bez Sandbota, no bo po co ci przy takich małych, ale jak powierzchnia jest duża, no to nie da się tego nie piaskować, to jest jedyny system. Jak wejść w ogóle w te zakamarki wszystkie, co nie, tu tego nawet się nie da fizycznie, a tak tym Sandbotem gdzieś tam powchodzisz tyle, ile się da. No i tyle, no i co, my to robiliśmy, ja, Karol, Michał, nikt z nas się na tym nie znał, jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy wzięli to do ręki i zaczęli po prostu tłuc na ścianę. I to wszystko. A teraz na sam koniec zobaczmy efekt końcowy całego przedsięwzięcia i jak wygląda brama po wypiaskowaniu i pomalowaniu.
Jeżeli jesteście zainteresowani naszą hydropiaskarką Sunbot i chcielibyście dowiedzieć się więcej na jej temat, zapraszamy na naszą stronę internetową www.sunbot.pl lub bezpośrednio pod numerem telefonu pokazanym na ekranie. Do usłyszenia kolejnym razem. Cześć!